Kochani widzowie, jest mi bardzo miło gościć Was ponownie lub po raz pierwszy na kanale podróżniczo-kulinarnym Voyager. W dzisiejszym filmie zabiorę Was na rajd po schroniskach Beskidu Żywieckiego. Będziemy wędrować z plecakami na ramionach przez 5 dni, uzbrojeni w raczki, rękawiczki, szaliczki, gdyż mimo, że w doliny zagląda już wiosna, to w górach zima nie odpuszcza, zatem nie wiemy, jakie przygody na nas jeszcze czekają. Zapraszam do odkrycia ich wspólnie. Wystartowaliśmy z milówki, z tej znanej milówki, z której pochodzą bracia Golec, z Golec Orkiestra. Dzisiaj przed nami marsz ponad 7 km. Pierwszy etap jest dosyć gładki, ponieważ idziemy drogą asfaltową. Warunki pogodowe nie są najgorsze, chociaż sypie taki nie wiadomo co, śnieg z deszczem. W każdym razie będziemy wspinać się 450 metrów w górę na halę boraczą do schroniska na hali boraczej, które to oryginalnie początkowo powstało w 1928 roku. Był to taki parterowy, drewniany budyneczek, który spłonął niestety po 7 latach, no ale został oczywiście odbudowany i wówczas było to najnowocześniejsze schronisko w Beskidach, które miało elektryczność w każdym dostępnym pokoju i pomieszczeniu. Co ciekawe, prace odbudowy były prowadzone przez firmę Korn. Teraz przed nami nadeszła lekka nutka dramaturgii i musimy przyodziać odpowiedni sprzęt w postaci latarek, a przed nami, uwaga, niedźwiedź. Jakieś 10 minut temu skończył się asfalt i weszliśmy na prawdziwy szlak, który jest mocno ośnieżony i w momencie nastał zmrok. Ej, kurwisko i poszok. Cholipka, nie wiadomo gdzie ten szlak. Gdzie to? O! Hala Boracza, schronisko, hala Lipowska, toż to nasza destynacja. Idziemy! Po kilku chwilach, gdy odnaleźliśmy drogowskaz, poszliśmy niezgodnie z drogowskazem, ale po niedługim czasie odkryliśmy, iż podążamy niewłaściwą trasą. Nie wiem, chyba też się zgubiłem. Wejście miało być gdzieś tu. Dziś do najważniejszego aspektu, czyli aspektu kulinarnego, przejdziemy od razu. Pinta Beskidy to prawdziwe ciemny i mocny lager, ważony z użyciem najlepszych słodów palonych, stąd taka barwa, prawdziwie ciemna, i karmelowych, subtelnie nachmielony i naturalnie aromatyzowany goździkami. Mam nadzieję, że te goździki są tutaj odpowiednio zakamuflowane, gdyż nie jestem pasjonatem aromatów goździkowych. Powinno spożywać się to na pewno z odpowiedniego szkła, którym także pozwolę sobie skosztować go ze szkła, w którym jest ono butelkowane. Aromat goździkowy jednak jest wyczuwalny. Jeżeli chodzi o goryczkę chmielową, raczej powiedziałbym, że tak nie do końca. W zasadzie jest dosyć wodniste. Nie będę owijał w bawełnę. Naprawdę jestem zwolennikiem piw ciemnych, bardzo za nimi przepadam i lubię. Natomiast jeżeli chodzi o to piwo, jeszcze skosztuję, nie chcę tutaj robić antyreklamy czy coś, ale mnie nie odpowiada. Nie, jestem na nie. Poranne mgły już ustąpiły i naszym oczom ukazało się fantastyczne niebieskie niebo, także liczymy na świetne widoki i gdy tylko ruszymy dalej w górę do schroniska Rysianka, będziemy wspinali się około 500 metrów, natomiast cały marsz będzie miał długość około 6,5 km.
Nocleg jest stosunkowo tani, kosztuje 30 kilka złotych, natomiast jest obowiązkowo dodatkowo płatna pościel. Pokoje są czyste i zadbane, dosyć ciasne, w których znajdują się łóżka piętrowe. W ramach gastronomii warto wspomnieć, że jest bardzo duży wybór piwa. Oczywiście jedzenie też jest. Ogólnie łatwo się do niego dostać, ceny są przystępne, położone jest w bardzo malowniczej okolicy. Sam budynek w sobie nie jest zbyt urodziwy, ale na to można przymknąć oko. W ogóle ciekawa rzecz, spodziewałem się znacznie większej ilości tutaj ludzi na szlaku, a tak naprawdę tu nikogo nie ma. Szlaki są nieprzetarte, śnieg napadany, ciężko się idzie. Myślę, że jak dojdziemy do Rysianki, to będzie więcej ludzi. Znaczy nie mówię, że mi to przeszkadza, absolutnie, nie jest pięknie, kontakt z naturą w 100%. Już drugi raz pomyliliśmy drogę. Wczoraj to było jeszcze jakoś usprawiedliwione, bo była noc i ledwo co było widać. Natomiast dzisiaj poszliśmy sobie zupełnie w drugą stronę. Mimo pięknego dnia i bardzo dobrego oznaczenia szlaków. Po 2 godzinach dotarliśmy do punktu węzłowego na halę radykalną, nie mylić z radykalną, gdzie mieliśmy podziwiać wspaniałe widoki. Lecz niestety mgła, która tak ochoczo nas opuściła rano, wróciła ze zdwojoną siłą. I widok rozpościera się przed nami taki. Po długiej wędrówce w końcu nastał zasłużony posiłek z cudownym widokiem i cudowną panoramą rozpościerającą się z tego okna. Mamy tutaj schabowego, czyli kwintesencja polskości, podany z kapustką zasmażaną z kminkiem. Niektórzy zadają sobie pytanie, po co dodawać kminek do niektórych potraw. W zasadzie jest to całkiem słuszne pytanie, szczególnie gdy rozchodzi się o kapustkę zasmażaną. Czy my znajdujemy się w Czechach? Otóż nie, nie jesteśmy w Czechach, żeby do wszystkiego dodawać kminek. Ja wiem, że to jest wszystko kwestia gustu, ale w zasadzie kminek w kapuście to chyba przesada. Zostaw ten kminek. Lubię kminek. Lubię kminek. Witamy kolejny dzień na wysokości 1290 metrów nad poziomem morza. Przed nami rozpościera się cudowny widok na góry. Na talerzu mamy lokalny specjał, czyli jajecznica z rydzami. I tuż po śniadaniu będziemy wyruszać dalej w stronę placówki na Krawcowym Wierchu. Doskonała. Zrobimy zbliżenie. Nocleg kosztuje 40 zł plus ewentualnie pościel. Pokoje są bardzo przestronne, łóżka są nie tylko piętrowe, standard jest naprawdę w porządku. Dodatkowo w każdym pokoju jest umywalka. W ramach gastronomii jest tutaj super jajecznica z rydzami, dobre zupy. Niestety nie ma frytek, może to chwilowe, ale ogólnie jak najbardziej. Z pewnością jest to jedno z najciekawszych i najpiękniej położonych schronisk w Beskidzie Żywieckim. Warto wspomnieć, że niedaleko znajduje się schronisko na Hali Lipowskiej, które również oferuje szeroką ofertę gastronomiczną, no i oczywiście noclegową. Wjeżdża pełne wyposażenie. Stóp, tuty i raczki.
Z uwagi na to, że to wędrowanie idzie nam strasznie mozolnie i gdy znaki pokazują, że będziemy szli 2 godziny, idziemy 4, postanowiliśmy skrócić nieco naszą wyprawę i przeplanowaliśmy trasę. Nie będziemy wędrować, tak jak zakładaliśmy na początku, do Rycerzowej, a naszą wędrówkę skończymy w Kubiesówce. Dotarliśmy właśnie do kolejnego punktu węzłowego. Będziemy kierowali się w stronę Przełęczy, także opuszczamy tak zwaną drogę światła, czyli drogę upamiętniającą Karola Wojtyłę w formie głazów, na których są papieskie inskrypcje. Jest to droga krzyżowa. Chodziło mi o insygnia, nie inskrypcje. Mówiłem z głowy. Doczłapaliśmy się do Wielkiego Gronia na wysokości 1075 metrów nad poziomem morza. Przed nami jeszcze jedno podejście. 60-metrowe podejście. Do Grubej Buczyny. Następnie będzie już tylko z górki przez Krawców wierch i prosto do Bacówki. Chruba Bucina. Jesteśmy. Ale coś język się nie zgadza. Noclegi są tutaj dosyć drogie, bo około 70 zł. Standard pokoi jest dosyć niski. Są dosyć ciasne i o raczej niskim standardzie, no ale to też wynika z ograniczonego miejsca. Jesteśmy w Bacówce na Krawcowym Wierchu. Doszliśmy tutaj w ponad 4 godziny, także dłużej niż przewidywano. I posilamy się treściwą fasolką po bretońsku. Wybornie, ale Ta gastronomiczna nie jest bardzo urozmaicona, ale to nie szkodzi, ponieważ tamte dania, głównie zupy, są bardzo treściwe i pyszne, a sam Baca za fasolkę szefa powinien dostać gwiazdkę Michelin. Jeżeli chodzi o piwa, to niestety są tylko koncernowe puszki. Ogólnie stosunek ceny do jakości nie jest zbytnio zadowalający, natomiast sama atmosfera panująca w tej urokliwej drewnianej chatce, położonej w tak świetnym miejscu, na pewno bardzo to rekompensuje. Dzisiaj przed nami ostatnia wędrówka. Zeszliśmy właśnie do doliny z Kubiesówki. Do doliny, do wsi Glinka, w której niegdyś działał kamieniołom, który obecnie został przerobiony na park rozrywki, gdzie odnajdziemy różne ścianki wspinaczkowe, baseny i tego typu atrakcje. Póki co zmierzamy do Rajczy. Jest to około 10 km stąd drogą asfaltową, gdzie mamy zamiar wsiąść do pociągu i wrócić do Milówki, zamykając tym sposobem pętelkę. I tym sposobem dotarliśmy do końca odcinka. W ramach podsumowania chciałbym powiedzieć, że generalnie wędrowanie z plecakiem po schroniskach to świetna opcja, której wcześniej jakby nie miałem okazji praktykować. Natomiast nie powtórzę jej zimą. Przed nami wiosna, także widzimy się w kolejnych wiosennych odcinkach. Do zobaczenia.